Dzisiaj powiem trochę o miłości. Myślę, że jest to temat bliski każdemu i też wczoraj to zauważyłam, jak pani Magda, nie wiem czy jest z nami, nie widzę. Właściwie wszystkie 3 piosenki, które były na Gala Dinner, były o miłości. I ta miłość w biznesie bardzo do mnie przemawia i zaraz też opowiem dlaczego. Tak jak zostałam już wprowadzona, przyjechałam do Was z Warszawy, z firmy doradczej Innovatica. Zajmuję się na co dzień projektowaniem propozycji wartości dla klientów, ale też włączaniem, stąd ten mój tytuł Customer Engagement Designer, czyli włączaniem klientów w tworzenie tej propozycji wartości, w co bardzo wierzę. Nasza firma zajmuje się wzrostem poprzez innowacje, czyli pomagamy innym firmom, korporacjom rosnąć na różne sposoby, zwiększać przychody i koncentrujemy się tak naprawdę na tym, jak rosnąć, tak? Jak napełniać tą szklankę, więc widzimy tą górną część, tak? Nie to, jak chcemy ją obciąć, czy oszczędzać koszty, tylko koncentrujemy się na okazjach, na możliwościach i pomagamy klientom patrzeć w przód. Też szukamy sposobów na to, jak zatrzymać ten odpływ klientów, tak? Jak ich sprawić, żeby nas właśnie pokochali, żeby te usługi i produkty, które nasi klienci, korporacje czy też czasami średnie firmy projektują, żeby były rzeczywiście kochane i uwielbiane przez klientów. No i także często w naszych projektach właściwie nieodłącznym elementem jest sprawdzanie, walidowanie tych koncepcji. Takie iteracyjne myślenie jest nam bardzo bliskie w projektach. Zanim zrobimy dużą inwestycję, musimy to najpierw sprawdzić. I tak podsumowując, co robi nasza firma, działamy w obszarze strategicznym, czyli pomagamy znajdować kluczowe szanse takie strategiczne, budowanie nowych modeli biznesowych. Też bardzo dużo pracujemy z metodą Alexa Osterwaldera. Nie wiem, czy ktoś słyszał o tej metodzie. Widzę, że parę osób kiwa głowami. To jest bardzo fajne, takie wdzięczne narzędzie, które Alex stworzył, dzięki któremu my jesteśmy w stanie przedstawić cały model biznesowy na jednej planszy, wszystkie jego kluczowe elementy i to bardzo ułatwia nawet taką dyskusję o modelu biznesowym i sprawia, że jest taka przejrzysta. Także pomagamy projektować nowe produkty i usługi, ale także ulepszać obecne. I też sprawdzamy, jakie jest to doświadczenie klienta, o którym też trochę dzisiaj powiem, bo właściwie o tym jest też moja prezentacja, właśnie o tym doświadczeniu klienta i jak miłość, którą możemy dać klientowi, wpływa na to doświadczenie. No i też jednym z takich elementów, ponieważ nazywamy się Innovatica, zajmujemy się innowacyjnością, tak, więc też te różne systemy tworzenia innowacji w firmach wdrażamy, różnego rodzaju szkolenia, dajemy klientom wędkę, tak, żeby mogli sami łowić i żeby pobudzać ten potencjał pracowników, żeby tworzyli te innowacyjne pomysły. Na rynku jesteśmy od 10 lat, niedawno mieliśmy swoją 10. urodziny. No i dla wielu firm tutaj nie ma wszystkich, pracujemy. Ostatnio głównie właściwie jest to sektor bankowy, trochę też związany z rozrywką, która się zmaga teraz z tematem jakby digitalizacji, tak? I tym przejściem właśnie tych wszystkich materiałów na digital. I trochę mojej historii, jak już powiedziałam, ta prezentacja jest trochę o miłości. No i jest mi to temat bliski, ponieważ ostatni rok był dla mnie taki dosyć przełomowy, jeśli chodzi o miłość, ponieważ w zeszłym roku, no jak to często się zdarza, miałam złamane serce. Po 6 latach miałam bardzo trudne rozstanie.
No i bardzo próbowałam zrozumieć, z czego to się wzięło. Przeczytałam masę książek i też szukałam po prostu odpowiedzi, jak tego uniknąć w przyszłości i na czym polega ta miłość. I doszłam do takiej ciekawej metody. Właśnie pytanie, czy ktoś z Państwa randkuje? Mało się kto chce przyznać. Okej. A czy ktoś randkował? A, jest już trochę więcej. Okej, no więc w poszukiwaniu różnych, powiedzmy, inspiracji, czy w momencie, kiedy już zaczęłam jakby przechodzić ten trudny moment po jakimś, no nie wiem, zajęło mi to chyba z pół roku, zanim tak doszłam do siebie i zaczęłam trochę bardziej optymistycznie patrzeć na tą miłość i dotarłam do czegoś takiego, co się nazywa The Four-Man Plan. I słyszał ktoś o tym? Nie, okej. To jest popularna metoda randkowania w Stanach. I to jest takie naukowe podejście do miłości, które polega na tym, żeby w tej miłości mieć fan, tak? Żeby po pierwsze szanować bardzo siebie, tak? I spotykać się właśnie po to, żeby jak najwięcej się nauczyć. I myślę, że to jest bardzo takie bliskie biznesowi też i całemu podejściu tego też Lean Startup, tak, w którym jest wiele tych iteracji i tak naprawdę celem jest nauka. I tutaj w tym podejściu też celem jest nauka. Założenie jest takie, żeby spotykać się z jak największą ilością mężczyzn, natomiast zachowując oczywiście zasady, tak, taką uczciwość wobec nich. I ja na początku myślę, że te moje problemy z miłością wynikały z tego, że ja trochę, no nie powiem, że nie szanowałam się, ale że nie znałam tak bardzo dobrze swojej wartości. I w trakcie, jak zaczęłam sobie eksperymentować, to coraz więcej nabierałam tej pewności siebie. I zaczęłam po prostu kochać siebie. Zrozumiałam, że to jest jakby głównym, najważniejszym elementem tej całej układanki, żeby kochać siebie. I w momencie, kiedy zaczęłam kochać siebie, byłam w stanie też rzeczywiście otworzyć się na tą miłość i z takim szacunkiem i z uczciwym podejściem oferować ją komuś innemu. To jest taka mała historia sukcesu, że w zasadzie parę dni temu oficjalnie od paru dni mam chłopaka, więc udało się. Ale oczywiście, no, tak jak to w biznesie bywa, no, po drodze też czasami trzeba trochę tych żab pocałować, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście właśnie pokochamy siebie, no to jest szansa na znalezienie tego księcia. I to jest taka moja obserwacja też w wielu projektach doradczych, które robimy, że w momencie, kiedy firma tak nie kocha siebie, jest taka, ma jakieś kompleksy, to, że klienci to czują i ta firma się tak zachowuje, tak, że nie ufa swoim pracownikom, że jest takie centralne właśnie zarządzanie, że jest jeden szef, który pociąga za sznurki i jakby odbiera zdolność myślenia tym pracownikom, jest jakaś masa rozbudowanych procedur. Natomiast w momencie, kiedy ta firma zaczyna wierzyć w siebie i kochać siebie, tak, kocha też pracowników i oni są wtedy w stanie kochać klientów, tak, bo jest to zaufanie. I takim przykładem, ikoną jest takiego dobrego podejścia, wspaniałego podejścia do klientów jest firma Zappos. Ktoś zna, ktoś czytał może książkę, tam widzę jedna osoba. Zappos to jest firma, która sprzedaje buty online. No i oni zaczynali w momencie, kiedy no, wydawałoby się, że no, nikt nie kupi tych butów, no bo przecież trzeba to przymierzyć, no ale spróbowali i okazało się, że mają olbrzymi sukces. No i ten ich sukces wynika rzeczywiście z tego podejścia do pracowników najpierw, tak? Czyli właśnie tej wyjątkowej atmosfery. Oni wręcz, pracownicy, dostają punkty za to, że
że przyczyniają się jakby do współtworzenia kultury. Dla nich jest bardzo ważny ten fan w pracy i głównym jakby centrum klienta i wszystko jest właściwie zorientowane na klienta, tak? Najważniejsze dla nich jest dostarczenie wyjątkowego doświadczenia klienta. I to się przekłada na wszystkie aspekty. I między innymi no, to jest firma, która sprzedaje przez internet, tak? Natomiast oni duży nacisk kładą na swoje call center, ponieważ wiedzą, że to jest jeden z niewielu punktów styku z tym klientem i w odróżnieniu od tradycyjnych call center, gdzie się jakby ucina maksymalnie ten czas rozmowy, tak, że konsultanci są rozliczani z tego, jak najwięcej jakby osób obsłużą w danym czasie. Oni nie mają tego ograniczenia. Tam maksymalnie rozmowa trwała 8 godzin z klientem i rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że nawet ten szef, założyciel Tony Hsieh, kiedyś będąc w innym mieście szukał, było jakoś tam już po północy i szukali jakiegoś jedzenia na wynos, nie? No i osobie, która nie pracowała w Zappos, powiedzieli, dobra, słuchaj, spróbuj zadzwonić tam do Zappos i zapytaj się, gdzie jest najbliższa jakaś pizzeria. No i zadzwonili i ta osoba, no tak, ta konsultantka przez nam 2 minuty, znaczy przez chwilę się tak zawahała, nie za bardzo wiedziała, co ma zrobić, ale wrzuciła ich na oczekiwanie i po 2 minutach powiedziała, gdzie mogą znaleźć najbliższą pizzerię. I to jest rzeczywiście to takie doświadczenie klienta, które sprawia, że oni naprawdę kochają Zappos. Też jedną z takich historii tego zaangażowania, takiego wychodzenia ponad swoje możliwości, jakby jest taki przykład, gdzie jedna klientka zapomniała odesłać butów, ponieważ umarła jej mama. No i po prostu była w żałobie i nie miała siły o tym myśleć. No więc jak powiedziała to konsultantowi, konsultant powiedział, no bardzo mi przykro i wysłał jej kwiaty, tak? No to są takie podstawowe elementy, ale dzięki nim znaczy tej empatii, tak, tej miłości krąży masa historii. Możecie sobie Państwo poczytać bardzo, bardzo ciekawych o Zappos i o tym, jak oni wyjątkowo traktują tych klientów i dzięki czemu mają taki sukces. Kolejnym przykładem też takiej ikony jest Nordstrom. To jest też sprzedawca, oni mają też sklepy stacjonarne takich ubrań i różnych rzeczy potrzebnych do stylizacji, tak? Czyli też i kosmetyków, i biżuterii. I w Nordstrom też takim przejawem tej miłości, który zaczyna się jakby od podstaw, jest ich manual dla pracowników. I głównym zdaniem, takim głównym przewodnim, powiedzmy, zasadą jest use your judgment in all situations, use your best judgment, tak? Czyli ty, pracowniku, ufamy ci, tak? I wiemy, że ty podejmiesz najlepszą decyzję w każdej sytuacji, więc zaufaj sobie, nie? I rzeczywiście ci pracownicy naprawdę, tak samo jak Zappos, wychodzą ponad swoje obowiązki, tak, żeby tym klientom dogodzić. Też jest kilka historii z tym związanych, bardzo takich znanych na sieci. Między innymi pewna pani, robiąc tam zakupy, zgubiła diament ze swojego pierścionka zaręczynowego. No i rzeczywiście była załamana, no bo wiadomo, to jest taka rzecz, no można kupić drugi, ale to jest sentyment, tak? No i wpadła tam do tego sklepu, jak się zorientowała, że nie ma tego diamentu, zaczęła szukać gdzieś tam po podłodze. No i zauważyli to pracownicy sklepu i się zapytali, o co chodzi. No, opowiedziała, tak, że szuka tego diamentu, no więc od razu zebrali ileś tam osób i zaczęli po prostu rozpruwać worki w odkurzaczu, tak, żeby znaleźć po prostu ten diament. No i znaleźli. I rzeczywiście w internecie można znaleźć filmik, tak, jak ta pani opowiada po prostu ze łzami w oczach, jakie to było dla niej wspaniałe, że oni coś takiego zrobili. Czy chociażby kiedyś przyszedł klient, który wcześniej w danym sklepie, na danym miejscu był sklep z oponami
No i ten klient chciał zwrócić opony, tak? No i oni w ogóle nie zajmują się oponami, tak? No to jest sklep z ubraniami, z butami i tak dalej. No ale w końcu zastanowił się ten pan, no okej, ten sprzedawca, że no najważniejszy jest dla nas klient, no więc przyjął te opony i dał temu człowiekowi pieniądze. No i stąd rzeczywiście się tworzy taka wyjątkowa kultura organizacyjna. I tutaj też jest na tym zdjęciu, widzicie Państwo, taki przykład też angażowania właśnie klientów we współtworzenie oferty, ponieważ oni zauważyli w Nordstrom, że jak ludzie kupują okulary przeciwsłoneczne, to często robią sobie zdjęcia. No i tak zastanawiali się, o co chodzi. No okazało się, że no nie widać za dobrze, jak mierzymy okulary, no to nie widzimy się za dobrze w lustrze, bo są ciemne, nie? I też no, musimy ileś tam ich mierzyć, to jest takie trochę niewygodne i nie mamy tego porównania. No więc oni na chyba tydzień otworzyli w jednym ze sklepów taki design space, gdzie byli designerzy i słuchali klientów, tak, i razem z nimi tworzyli aplikację na iPada, dzięki której właśnie klienci mogli sobie później robić zdjęcia w tych okularach i sobie łatwo je porównywać. Na ten temat też na YouTubie możecie sobie Państwo filmik obejrzeć. Kolejną taką ikoną jest Apple, który na pewno wszyscy znają. Czy ktoś był w tym sklepie na Piątej Alei w Nowym Jorku? Ja też nie, niestety, ale mam nadzieję, że kiedyś będę. No to jest dosyć wyjątkowy sklep, nie wiem czy to widać, ale to jest taka kostka ze szkła, olbrzymia. No i to, co jest w Apple też wyjątkowe, to też to nastawienie na klienta, tak, że oni wszyscy są tam zorientowani na to, żeby ten klient jak najlepiej się poczuł, do tego stopnia, że nawet jak zamawiamy, jak się coś zamówi online, tak, mając już powiedzmy iPhone'a, to w momencie, kiedy wchodzi klient do tego sklepu, obsługa już o tym wie, tak? Już jest jakby sam się po prostu ten telefon łączy z różnymi urządzeniami, które są w tym sklepie. I bardzo nawet jest dokładnie widać, że obsługa może widzi, gdzie jest dany klient nawet w ramach sklepu, tak? Więc mogą do niego podejść, widzą, ile ten klient czeka już, tak? Więc też mogą tym zarządzić, żeby jak najszybciej tego klienta obsłużyć. Oni też mają bardzo to wyjątkowe właśnie doświadczenie. Tak naprawdę sklepy Apple'a nie są po to, żeby kupować. Tam się bardziej przychodzi po to, żeby zobaczyć, żeby się dowiedzieć. Tak się zaczynało, tak? Oczywiście teraz no też przychodzi się, żeby kupować, ale głównie po to, żeby obejrzeć te rzeczy i porozmawiać z klientami. I ta obsługa sklepów Apple'a bardzo dobrze o tym wie, że właśnie klient jest najważniejszy. Mają coś takiego, co się nazywa Genius Bar, czyli bar geniuszy, co też jest takim fajnym, ciekawym doświadczeniem, żeby tam podejść, jak ktoś ma jakiś problem ze sprzętem, tak, no to oni na miejscu mogą to naprawić. Wcześniej się warto też umówić z takim geniuszem na spotkanie online, tak, więc to jest też troszeczkę inaczej zorganizowane. Jeden z moich kolegów, jak przechodził, kupował sobie iPhone'a, no to miał poprzednio telefon na Androidzie, tak. No i oni mu tam wszystko pomogli zgrać, zhakowali w ogóle ten telefon jakimś specjalnym urządzeniem, żeby zgrać te wszystkie dane i żebym już miał gotowego iPhone'a ze wszystkimi swoimi danymi, jakie potrzebuje. To, co jest też ważne, jeśli chodzi o pracowników, to, że oni nie są nagradzani na podstawie prowizji, tak? Oni, żeby uniknąć takiej jakiejś niezdrowej rywalizacji, żeby była dobra atmosfera między nimi, to jest jedna rzecz, ale też, żeby byli naturalni w tym, tak, żeby nie byli nastawieni na wciskanie i sprzedawanie, tylko na to, żeby naprawdę klientowi pomóc, tak, w tym, co klient potrzebuje, a nie żeby sprzedać jak najdroższy produkt, tak, i rzeczywiście oceniają, jest ocena NPS, tak, czyli Net Promoter Score,
Więc bardzo często, właściwie na co dzień jest zbierane od klientów. No, odpowiadają na pytanie w skali od 1 do 10, czy poleciłbyś usługi, czy produkt, tak? I to jest coś, co ich motywuje, natomiast nie są jakoś tam rozliczani w tym temacie, dzięki czemu lepiej obsługują tego klienta. Tutaj widzicie Państwo zegarki, które niedawno, parę miesięcy temu zostały wprowadzone przez Apple'a i w przeciągu pierwszych tam 30 godzin chyba został sprzedany 1 milion tych zegarków, więc w ogóle jakaś zawrotna suma. Nie jest to co prawda sukces na miarę jeszcze iPhone'a czy iPoda, natomiast samo doświadczenie tych zegarków jest wyjątkowo zaprojektowane, tak, że ci klienci wchodząc tam, no, te zegarki są wyłożone jak na wystawie, jak w muzeum. To jest jak jakaś taka świętość, nie? I żeby też właśnie przymierzyć ten zegarek, też trzeba się umówić na spotkanie i specjalnie tam ten obsługa musi otworzyć jakąś tam magiczną szufladkę gdzieś tam spod spodu, której nie widać, więc no, to jest jakieś takie wyjątkowe doświadczenie. Można sobie pomierzyć te zegarki, one mają jakieś takie animacje, które się wyświetlają jakby równocześnie, są ze sobą idealnie zgrane. Kolejnym przykładem jest Starbucks. Trochę pewnie Państwo wiecie, że oni no, serwują kawę, tak? I jakby porozmawiać z jakimiś Włochami, tak? No to nie jest najlepsza kawa na świecie. To jest po prostu zwykła kawa w zasadzie, jeżeli chodzi o smak, jest okej, ale nie jest jakimś wyjątkowym smakiem. Natomiast najważniejsze jest właśnie też to doświadczenie klienta, tak? Oni są takim trzecim, chcą być i myślę, że są trzecim domem, gdzie jest wyjątkowa atmosfera, gdzie są wygodne właśnie fotele, krzesła i tam też moi przyjaciele, którzy jakoś tam często podróżują po świecie, no to jest dla nich miejsce pracy, tak? W Starbucksie zawsze jest dobry w miarę internet, tak? I można sobie w zasadzie zamówić 1 kawę i siedzieć cały dzień i nikt nie będzie miał w związku z tym problemu. I też stworzyli taką aplikację dla klientów, dzięki której można zamawiać zanim jeszcze tam klient w ogóle dotrze i płacić poprzez tą aplikację, także w ogóle ten nawet proces płatności jest takim nieodczuwalny praktycznie przez tego klienta i można różne tam też punkty zbierać. No i Starbucks rzeczywiście bardzo dużą uwagę do tego przykłada. Tutaj widać mapę doświadczeń klienta i jak widzicie, ona się zaczyna jeszcze zanim ten klient w ogóle przyjdzie do tego sklepu. Od momentu, kiedy on oczekuje, tak? Oni już to przebadali, sprawdzili, co tam się dzieje, tak? Na tych etapach, kiedy, nie wiem, rozmawia ze znajomymi, tak? Że chce gdzieś tam pójść na kawę w pracy, w biurze i tak dalej. No i oni tutaj też zbadali, jakie są najważniejsze punkty styku. I my też coś takiego w naszych projektach robimy, że właśnie patrzymy, gdzie są te punkty styku, gdzie jest, tutaj widać taką jakby linię na środku, gdzie to doświadczenie jest jakieś tam lepsze dla klienta albo gorsze. Warto sobie to właśnie zwizualizować i na tej podstawie też tworzyć jakieś pomysły, w jaki sposób tego klienta lepiej obsłużyć, nawet jeżeli coś teoretycznie jest poza naszą strefą wpływu, tak? Czyli na przykład zanim klient do nas przyjedzie, no oni właśnie znaleźli na to tą aplikację, tak? Że klient już jedzie w samochodzie, no to już sobie może zamówić, tak? No więc warto spojrzeć na to doświadczenie klienta trochę szerzej niż tylko od momentu, kiedy on wejdzie i wyjdzie de facto. Jeszcze jeden taki przykład Virgin Mobile też skoncentrowało się na takim najważniejszym problemie klientów, bo to też jest ważne, żeby zauważać, co jest najważniejszym problemem klientów, czyli ta nie mała czytelność rachunków telefonicznych, tak? Nie wiem jak wy, ale ja nie rozumiem w ogóle mojego rachunku nigdy i nie wiem, z czego to wynika, to co tam się znajduje i za każdym razem mam trochę inną kwotę, mimo że miała być w sumie stała, ale nie mam czasu tam zadzwonić nawet i się dowiedzieć. No więc oni rzeczywiście wzięli to na tapetę, zrobili badanie, sprawdzili, gdzie są
trudne momenty czy elementy tego rachunku i przeformułowali to, zrobili taką właściwie platformę trochę do zarządzania też różnymi informacjami przy okazji, tak? Więc oni i ułatwili dla klienta ten rachunek, ale też mógł sobie sprawdzić jakieś tam statystyki, tak? Zużycia różnych danych i innych ważnych... Ups. Coś zrobiłam? Dobra, przepraszam. Innych ważnych elementów. No i my w naszych projektach wykorzystujemy do tego bardzo dużą ilość narzędzi, które właśnie teraz właściwie tworzymy taki zestaw. Być może za jakiś czas będziecie Państwo mogli gdzieś to na rynku nawet kupić. I to są różnego rodzaju plansze, z którymi no, jesteśmy w stanie pracować i z klientem, w sensie z korporacją, tak? Dla której robimy projekt, żeby sobie określić różne ważne elementy i razem z klientem badać jego potrzeby i od razu sobie to wizualizować, bo to znacznie nam przyspiesza pracę. Tu jest nasza wersja tej mapy doświadczeń klienta. Wcześniej pokazywałam dla Starbucksa. Tu my mamy troszeczkę inaczej. My sobie robimy taki... Najpierw jakby na górze rozpisujemy fazy, tak, tego właśnie doświadczenia klienta, czyli od momentu, kiedy on w ogóle sobie uświadomi jakąś potrzebę, tak, aż do po obsłudze, jakby po zakończeniu tej usługi czy korzystania z produktu. Opisujemy sobie każdy element szczegółowo, tak, jaki jest kontekst, żeby zrozumieć tego klienta, gdzie on jest, co on robi, co się wtedy dzieje wokół niego. I jak sobie rzeczywiście bardzo głęboko w to wejdziemy i najlepiej jest to robić z klientem tak naprawdę, no to wtedy widzimy, jakie on ma korzyści na danym etapie, co mu się podoba, tak? A co jest niefajne, co jest złe, tak? Co go frustruje, jest jakimś ograniczeniem, tak? No i też mamy taki element wizualny, gdzie możemy sobie narysować, ponieważ no, może być teoretycznie bardzo dużo korzyści, tak? Które sobie wypiszemy jedną pod drugą, a tylko jeden ból, ale ten ból, tak, czy to, co klienta boli, może mieć ogromną wagę, tak? I tutaj warto o tym pamiętać, żeby to doświadczenie klienta powinno być spójne, tak? Bo czasami wszędzie będzie ta, powiedzmy, linia jakby zadowolenia wysoka, ale wystarczy, że w jednym miejscu gdzieś będzie bardzo słabo, i już klienci zapamiętają najlepiej to jedno miejsce, tak? I będą opowiadać o tym swoim znajomym, że no, to było beznadziejne, nie? Natomiast też z drugiej strony, jak wszędzie gdzieś mamy taką średnią, jakby średnie to doświadczenie klienta, a nagle jest jakiś super wow w jednym punkcie tylko, to też klienci mogą odczuć taki dyskomfort, że trochę nie wiadomo, o co chodzi, czy oni chcą mnie naciągnąć, czy tak nie wiadomo, co się dzieje, więc to powinno być w miarę spójne. No i też tu na dole generujemy sobie pomysły na to, jak te bóle, powiedzmy, wyeliminować, czy też jak wzmocnić te potrzeby. No i takim jednym z przykładów z życia wziętych, jeden z naszych kolegów poszedł do jednego z banków zakładać konto. To jest taki przykład właśnie, gdzie to doświadczenie klienta pozornie wszędzie jest super, ale w jednym miejscu było kiepskie. Kolega jest Hindusem, no i ma bardzo dziwne dla nas, dla Polaków, nazwisko. No i zakładał to konto i ogólnie ten bank, w którym to robił, jest bardzo nowoczesnym bankiem, wszystko się właściwie robi na tabletach i tak dalej. Natomiast okazało się, że mają jedną rzecz niedopracowaną, że tak naprawdę za każdym razem muszą drukować tą umowę i nie mogli mu dać tego, żeby sprawdził to nazwisko. No więc kilka razy musieli jeszcze raz drukować to z tym błędnym nazwiskiem tą umowę, no i trwało to 45 minut, nie? No więc warto o tym pamiętać, żeby w każdym punkcie, tak, tego doświadczenia klienta zwracać uwagę i naprawdę myśleć o tym, patrzeć z perspektywy klienta, tak? No bo często nawet firmy sobie nie zdają sprawy, tak? To nie jest tak, że specjalnie komuś utrudniamy życie, tak? Tylko po prostu nie przykładamy
nie przykładają te firmy wyjątkowo takiej uwagi, tak, do każdego punktu. No i właśnie jeden z takich przykładów naszych już, na którym pracowaliśmy, poprosił nas jeden z banków, nie ten sam, o którym mówiłam, inny bank w Polsce, żebyśmy pomogli wzbogacić doświadczenie klientów. No i żeby skrócić czas w ogóle do aktywacji konta przy zakładaniu konta, no ale też żeby klienci opowiadali o tym super doświadczeniu swoim znajomym. No i jak do tego podeszliśmy, opowiem Wam trochę też o naszym procesie, który stosujemy w tego typu projektach. Zaczynamy, to jest proces, który de facto bardzo wiele ma, jak pewnie zauważycie, zaczerpnięte z design thinking, ale też na podstawie naszych doświadczeń jest troszkę zmodyfikowany. Zaczynamy zawsze sobie od zdefiniowania w ogóle punktu wyjścia, powiedzmy, tak? Czyli zdefiniowania celów, zaplanowania, jak ta praca ma przebiegać, określenia sobie w ogóle wstępnych hipotez, jakie mamy i jakie mamy ograniczenia. Potem zaczynamy fazę zrozum, w ramach której próbujemy zrozumieć tego klienta, tak? Zrozumieć rynek, sytuację i tutaj różnego rodzaju badania etnograficzne, pogłębione wywiady, tak? czy różne obserwacje, warsztaty. W tym pomagają różne analizy branży czy trendów, inspiracji. Także to jest taka też szeroka faza, w ramach której próbujemy zrozumieć kontekst sytuacji. Następnie przechodzimy do tej fazy na ogół twórz, w ramach której już tworzymy jakąś koncepcję, tak? Jakąś propozycję wartości, czy ten produkt, jakieś pierwsze wersje, ten MVP, tak? Minimum Viable Product, coś, co może niekoniecznie jeszcze działa i to jest też taka nasza filozofia, tak? Żeby no nie wydawać masę pieniędzy na jakiś super dopracowany produkt, tylko żeby już testować te podstawowe założenia, tak? Nawet z czymś, co jest mało dopracowane. Nie wiem, czy słyszeliście, jak powstawał, to był chyba iPad, coś takiego z kółeczkiem. To pierwszy prototyp był właśnie taki, że był kartonowe kółeczko, tak? I po prostu można było sobie kręcić i twórca tego chodził po firmie i sprawdzał, no jak wam się to podoba, że można sobie tam zmieniać te piosenki kręcąc, tak? No więc to może być naprawdę bardzo, bardzo prosty prototyp. Potem testujemy, tak? Sprawdzamy z klientami, czy to ma sens. No i tutaj bardzo często jest tak, że tych iteracji musi być więcej, tak? Że to nie jest proces, który już robimy jeden test i już jesteśmy przekonani, tak? Tylko przy okazji możemy coś odkryć innego, tak? W trakcie tych testów i możemy troszeczkę zmienić koncepcję. I potem wdrażamy takie rozwiązanie i tutaj tak samo zaczynaliśmy od poznania tych potrzeb klientów, robiliśmy badania, warsztaty i to, co odkryliśmy, to, że klienci w tym banku podczas tej pierwszej rozmowy czują się jak na przesłuchaniu, tak, że ten konsultant zadaje masę dziwnych, osobistych pytań, które jakoś i są dla niego niekomfortowe i dla tej osoby, która zakłada konto, że za duży nacisk się kładzie na te produkty i próbuje się coś tam klientowi wcisnąć, klient nie jest zainteresowany, no i że te ulotki są ładne, ale niezbyt przydatne i skomplikowane. No i że też są dwa rodzaje klientów, tak, że tacy, którzy potrzebują czasu, chcą się czegoś więcej dowiedzieć i chcą tam trochę więcej czasu spędzić i tacy, którzy chcą szybko coś tam załatwić. No i to, co się udało rozwinąć, to nowy proces, nowa linia dialogowa z klientem, około 10 narzędzi takich potrzebnych do tego otwierania konta i bardzo klientów zaskoczyły, tam były pytania takie na początku, na przykład właśnie ile ma pan czasu, na podstawie tego, że wiemy, że są dwa segmenty klientów i dostawali klienci niespodziankę na końcu i rzeczywiście po prostu błyszczące oczy widać było w
trakcie już testów, tak? Jak testowaliśmy jeszcze z pracownikami, zanim to zostało wdrożone, naprawdę się poczuli zaopiekowani, tak? Że ten konsultant przejmuje się ich potrzebami. To już pokazują mi, że czas mi się kończy, więc niestety muszę ostatni temat trochę przyciąć. No ale powiem tylko, że udało się nam to osiągnąć. Rzeczywiście teraz ten proces jest nowy, wdrożony i faktycznie to działa, klienci są zachwyceni. Okej, i tylko tak na szybko w takim razie kilka takich danych, które to potwierdzają. No, organizacje, które priorytetyzują ten customer experience, mają 60% więcej zysków niż ich konkurencja i też znacznie lepiej wpływa to na retencję, tak, na zatrzymywanie klientów i przychody niż jakieś intensywne kampanie marketingowe, czyli no, większość firm ma takie myślenie, że trzeba władować kupę kasy w to, żeby klienci nas kochali, a tak naprawdę trzeba ich najpierw pokochać, tak, żeby oni chcieli od nas te rzeczy kupować i to rzeczywiście ma przełożenie na finanse. No i rzeczywiście każdy procent, znaczy każdy cent czy złotówka wydane na doświadczenie klienta zwraca się aż do 400%, tak? Więc to są takie dane, które rzeczywiście przemawiają. Nie wiem, chyba nie mamy czasu na pytania teraz, tak? Później, okej, dobrze. Bardzo dziękuję w takim razie.